21,4. Okej. W mojej opinii to ich skuteczność i zaleta polega na tym, że zostały opracowane poprzez liczne badania i obserwacje specjalistów, którzy się zajmują żywieniem generalnie w akwakulturze, tak? Wszystkich organizmów wodnych. Szczególną zaletą, taką pierwszą, która się tutaj nasuwa po otwarciu takiego worka czy wiaderko, zapach, intensywny zapach. W dużej mierze to jest wyczuwalny ten zapach jednak mączek rybnych, tak? Które no, bardzo pobudzają ten zmysł u ryb, zwłaszcza ryb karpiowatych, ale też no, szeregu innych ryb, tak jak sumy, jesiotry. Druga sprawa to jest przyswajalność peletu przez organizm ryb. Przy okazji wielu tam naszych rozmów wspominałem w kontekście współczynników pokarmowych. Współczynnik pokarmowy mówi nam o tym, ile pokarmu ryba potrzebuje na przyrost 1 kg masy ciała. Pelety, ich średni ten współczynnik równa się 1, czyli ryba, żeby przyrosnąć 1 kg, potrzebuje 1 kg peletu. Okej, w tym miejscu mogę dodać, że często pojawia się takie zapytanie od karpiarzy, którzy są zainteresowani kupnem, czy pelet przesyci te ryby? Więc moja odpowiedź brzmi prosto nie. Do takiej sytuacji może dojść w warunkach, powiedzmy, takich kontrolowanych, gdzie my mamy stawy i jest tylko po głowie danego gatunku ryby, czyli pstrąga na przykład cały staw, tak? I karmimy i jesteśmy w stanie te ryby przesycić. Natomiast w łowiskach mamy różne gatunki ryb. Tak, w łowiskach w związku na polikulturę, tak, gatunków ryb, nie? Dochodzi do takiej sytuacji, że no, udział procentowy takiego pokarmu w dawce dziennej, bo wiadomo, oprócz tego peletu dochodzi pokarm naturalny, jest to znikoma szansa, żeby te ryby się przesyciły. Na pewno, jeżeli zjedzą ten pelet, będzie on bardzo dobrze wykorzystany. Współczynnik pokarmowy, też jak wspominałem w wielu naszych spotkaniach, dla ziaren no, wynosi w granicach 5, tak? Czyli aż 5 kg takiego ziarna musi zjeść ryba, przyrosnąć o 1 kg. Ten pokarm jest dobrany po prostu do wielkości ryb w akwakulturze. Ale my kapitalnie potrafiliśmy wykorzystać to zastosowanie, przynosząc to nasze podwórko karpiowe, tak? Bo masa tych peletów ma super znaczenie i jest dostosowana do różnych metod nęcenia. Te pelety drobne na przykład, które my w normalnym trybie używamy do rozżerowywania wylęgu, jest to no, praktycznie mąka, tak? Mączka, tak? A wylęg karpia charakteryzuje się, no, jest bardzo malutki, tak? Ta ryba jest w stanie taki pokarm pobrać i prawidłowo się rozwijać. I wraz z rozwojem tej ryby wiadomo, że stosujemy coraz większe granulacje i dochodzimy już do tych takich największych, tak? Tych czy tutaj tych. Jeżeli chodzi o kolory, no to można powiedzieć tyle, że te jaśniejsze pelety, w skrócie w przyswajalnej pigułce, charakteryzują się bardzo dużym udziałem mączek zbożowych, tak? I one są dedykowane głównie dla tych właśnie ryb karpiowatych. Troszkę ciemniejsze pelety, no już ten udział mączek rybnych wzrasta, tak? To są ryby jesiotrowate, sumowate, ale też kapitalnie można nęcić, nic im się na pewno nie stanie, tak? Takie pelety, te mocniejsze, też świetnie, tak jak rozmawiam z kolegami karpiarzami, nadają się, oni sobie to mielą i stosują do kulek. Mnóstwo karpiarzy dodaje jako bazę do kulek, tak? Aha. Oczywiście procentowy udział, powiedzmy, w kilogramie miksu to jest około 40%. My sprzedajemy tego bardzo dużej ilości na ten rynek akwakultury. I tutaj masa zadowolonych hodowców, tak? Oni obserwują te ryby, widzą zdrowotność, widzą ich przyrosty. Można dlatego z czystym sumieniem polecać te pelety dla karpiarzy do stosowania ich jako zanęt. Wiadomo, że oprócz peletów używamy z Karolem też kulek, używamy bardzo dużej ilości ziaren, tak? No jest, troszeczkę to przypomina kuchnię taką na co dzień. Jeżeli jesteśmy dobrymi kucharzami, lubimy sobie tutaj pocudować.
Ja na tą zasiadkę przygotowałem różnego rodzaju takie miksy, ponieważ poszczególne pelety w naszej palecie mają różnego rodzaju funkcje działania, różny współczynnik białka do tłuszczu i co za tym idzie, ten pelet w różnym stopniu pracuje w zależności od temperatury wody i tak dalej. Żeby zmaksymalizować jakby możliwość potencjału tego produktu, ja używam, tak powiedziałem, różnego rodzaju miksów i wrzucam to po prostu do tego typu takich naszych prostych takich skarpet rozpuszczalnych. Akurat temperatura jest taka, że ja nie sypię zbyt dużo, tak? Pokażę Wam, co ja w tej chwili wykorzystuję, w jakich ilościach. Niewielka ilość głównie konopi, ale także bird fooda. Jeszcze trochę. I nasza mieszanina to wygląda w ten sposób. W mojej ocenie, jakby tak wszystko oszacować, tego jest niewiele, myślę, że niecały kilo. Miejscówki mamy już wytypowane podczas pierwszego dnia. Znaczna część z nich zapracowała, ten kij także ustawiamy cel i napływamy na miejscówkę. I teraz zalewamy wrzątkiem różne frakcje peletu. Tylko taką ilość, żeby pelet był zalany lekko, tak? I pozostawiamy na jakieś 20 do 30 minut do napęcznienia. Robi się jednolita masa, która pozwoli nam na formowanie kuli metody. I próbujemy! Peletem można nęcić na wiele sposobów, Karolu, nie? Jest! Jedną z takich metod jest z pomp, a inne metody pokażemy, albo inaczej. Pokażę Wam różne metody, ale zaczniemy od pompa. Słuchajcie, w naszym wypadku jesteśmy na łowisku, gdzie wykorzystujemy właśnie rakietę. Wyobraźcie sobie, że mamy przez środek wody przechodzący pas takiego troszeczkę głębszego miejsca. W naszej ocenie tam właśnie powinny być ryby. Paradoks polega na tym, że bardzo często wykorzystujemy to narzędzie w sytuacji, kiedy mamy potrzebę albo chcemy rzucać na odległości powyżej 100 czy 100 kilkudziesięciu metrów. W tym wypadku akurat tak naprawdę nasza najgłębsza miejscówka jest w odległości około 55 metrów. Będziemy wykorzystywali to narzędzie do nęcenia naszego peletu właśnie na takie odległości.
Kolejnym świetnym sposobem nęcenia jest siatka PVA. Frakcję od 2 do 11 mm aplikujemy, wyciskamy, skręcamy i gotowe. Pozwala nam to na bardzo precyzyjne i punktowe nęcenie. Dobrze przygotować sobie przed nocą większy zapas przy świetle dziennym. Dodatkowo w nocy może padać deszcz. Pelety to nie tylko zanęta, to też możliwość, zwłaszcza przy większych rozmiarach od 13 do 17 mm, do tego, żebyśmy stosowali je jako przynęty haczykowe. Stabilność w wodzie między 8 a 12 godzin w temperaturze około 20 stopni. Jest to wystarczający czas na to, żeby karp zdążył połakomić się na pelet. Z tych dwóch rozwiązań, to znaczy z peletu, którego użyliśmy jako peletu haczykowego, i siatki PVA, w której mamy różne frakcje drobniejsze od 2 do 11 mm, są dwa sposoby zakładania siateczki na nasz zestaw. Możemy bezpośrednio się podczepić, ale niestety przy tej metodzie często włos oplata nam zestaw, powodując takie dziwolągi. Mamy branie, po którym niestety po krótkim kontakcie ryba się spina. Dlatego najskuteczniejszym sposobem dającym pewność i skuteczność jest przeciągnięcie naszego zestawu. Niekoniecznie przez całą jej długość, wystarczy tutaj na górnym odcinku przez siatkę PVA i w ten sposób włos nie ma możliwości zakręcenia się na haczyku i tym samym gwarantuje pewne i skuteczne wcięcie ryby podczas brania. Piękna rybka. Przepięknie walczył.